Floating ice formations known as Shuga have been approaching on Poland's river after temperatures plunged in recent days. The ice flows are a common enough phenomena, but they are occurring less frequently, which is an indication of climate change, warned a hydrologist at the Polish National Institute of Meteorology and Water Management. He explained Shuga ice acts like glue. When water temperatures drop below zero in water, which can still remain liquid under certain conditions, then the frozen particles stick together and eventually rise to the surface of the river where they form huge rafts of ice. Śryż to jest taki lód o strukturze gąbczastej. On jest bardzo klejący, on się niesamowicie klei do wszystkiego i żeby w ogóle powstał taki lód, to woda musi być przemrożona. Temperatura wody musi być poniżej zera i uwaga, tutaj taka ciekawostka, często taka woda przemrożona ma wartość nawet ujemną. Może mieć nawet wartość -1 stopnia Celsjusza. Wiem, że to się może to dziwnie brzmi, bo przecież uczyliśmy się, że woda zamarza w temperaturze zera, ale różnego rodzaju ruchy, które są w wodzie, powodują, że taka woda może mieć temperaturę ujemną. I w takiej przemrożonej wodzie, jeżeli mamy jakieś jądra kondensacji, na przykład ziarenka, na przykład iłu, piasku, to wtedy właśnie przy takim ziarenku ta woda zamarza, no i tworzy się no właśnie taki lód o strukturze właśnie takiej gąbczastej. Te ziarenka się łączą ze sobą, no i w związku z tym, że lód ma mniejszą gęstość niż woda, no to ten lód wypływa na powierzchnię. No w naszej długości, szerokości geograficznej, czyli w Polsce, jest to dosyć normalne zjawisko, niczym nienormalnym tutaj, to nie jest coś, co jest jakąś nowością. Raczej nowością jest to, że coraz rzadziej obserwujemy to zjawisko, ponieważ zmienia nam się klimat. Ilość zjawisk lodowych, które są na naszych stacjach hydrologicznych, jest coraz mniejsza. Często właśnie te wypełnienie jest bardzo małe i no niestety to jest kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z postępującą zmianą klimatu. Shuga ice first appears in the freezing, mountainous region of eastern Poland and can form in the Odra River, which partly marks the western border with Germany. Beautiful though they are, the flows can damage river structures like bridges and even block the current.